Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do przygotowania pysznego mięsa w słoikach. Jest ono bardzo smaczne, mięciutkie i można je przechowywać przez około rok w temperaturze pokojowej. Do przygotowania łopatki w słoikach przygotowałam sobie 2 kg łopatki, pół kilo łopatki jest już zmielone, natomiast 1,5 kg łopatki po prostu pokroję w małe kawałeczki. 5 płaskich łyżeczek, czyli około 15 g żelatyny, 30 do 40 g soli, pół łyżeczki pieprzu i 1 łyżeczka przyprawy do karkówki. Możecie oczywiście użyć dowolnej przyprawy, ja akurat taką mam i przygotowałam sobie słoiczki. Moje słoiczki mają około 300 ml pojemności. I ja lubię takie słoiczki, które nie mają przewężenia tutaj za szyjką, tylko ścianka jest prosta, tak żeby było łatwo wyjąć później mięso. Najpierw do żelatyny wlewam tak niedużo wody, około 50-60 ml, tylko tyle, żeby ta żelatyna mi ładnie napęczniała. Tak? I zostawiam tę żelatynę do napęcznienia. I teraz zajmę się mięsem. Mięso mam już zmielone, poprosiłam w sklepie, żeby mi zmielili, natomiast to pokroję dobrze. Jeżeli to mięso jest takie troszeczkę tłuściejsze, wtedy po prostu ta konserwa będzie smaczniejsza. Teraz całe mięso mam już pokrojone w takie paseczki, tak mniej więcej centymetr na centymetr, o długości około 15 cm. I teraz trzeba będzie wymieszać. Najpierw wymieszam wszystkie przyprawy. Oczywiście przyprawy możecie dać ulubione wasze, można dodać trochę czosnku, tylko z przyprawami raczej delikatnie, ponieważ tutaj cały aromat, który włożymy do słoiczków, on zostanie w tych słoiczkach. Nie ma tak, że coś tam uleci w powietrze, także lepiej z przyprawami nie przesadzić. Oczywiście ile kto lubi. I teraz po prostu dodaję sól razem z przyprawami do tego mięsa. I dodaję też żelatynę, która ładnie napęczniała w międzyczasie. I teraz trzeba to wyrobić. Ładnie wymieszać wszystko ze sobą. Żelatyny możecie nie dodawać, ale wtedy nie ma gwarancji, że galaretka, która się utworzy w tym słoiczku, że ona po prostu się zsiądzie, ponieważ mięso jest różne, niektóre mięso zawiera mniej, inne więcej kolagenu i po prostu nie ma takiej gwarancji, że ta galaretka nam się zsiądzie. Trzeba dobrze wyrobić, żeby to mięso mielone się ładnie okleiło dookoła tych paseczków. Wtedy nie będziemy mieli w konserwie wolnych przestrzeni, tylko właśnie te przestrzenie będą wypełnione mięsem mielonym. Mięso mamy przygotowane i teraz wkładamy takie mięsko do słoiczków. Dobrze upychamy, tak żeby nie było wolnych przestrzeni. Staramy się jak najbardziej wycisnąć powietrze. I napełniamy słoiczki tak, żeby było około 2 cm, 1,5 cm od góry słoiczka do powierzchni mięsa. Później jeszcze te brzegi będziemy przecierać wilgotnym ręcznikiem papierowym. Takiego mięsa w słoikach nie możemy zwyczajnie zapasteryzować. Konserwy mięsne, jak również konserwy warzywne, które nie są kwaśne, powinny być poddane procesowi tyndalizacji, czyli 3-krotne gotowanie w odstępach 24-godzinnych. Po prostu jest niebezpieczeństwo zatrucia jadem kiełbasianym, dlatego bardzo
musimy na to uważać. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, a ja robiłem tyle razy i nic się nie stało. Z tym, że to jest taka gra w rosyjską ruletkę. Jeżeli coś robiliśmy wiele razy i się udało, no to niestety za którymś razem może się nie udać, a zatrucia jadem kiełbasianym są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do śmierci. I takie konserwy pierwszego dnia pasteryzujemy przez około 1,5 godziny od momentu, kiedy woda się zagotuje w garnku. Odstawiamy na 24 do 30 godzin w temperaturze pokojowej i pasteryzujemy następnego dnia przez godzinę. Zostawiamy znów na 24 do 30 godzin i pasteryzujemy przez około 40 minut. Te odstępy między pasteryzacją nie są wzięte z powietrza. Chodzi o to, że po pierwszej pasteryzacji pałeczki jadu kiełbasianego giną, ale ponieważ te pałeczki występują również w formach przetrwalnikowych, to formy przetrwalnikowe są odporne na temperaturę, która jest w czasie pasteryzacji i te 24 godziny to jest właśnie po to, żeby formy przetrwalnikowe pałeczek przeszły w formę żywą, ale żeby nie zaczęły wytwarzać jeszcze jadu kiełbasianego. Dlatego jest to 24 do 30 godzin. Po prostu one ożywią się, ale nie na tyle, żeby konserwa była niebezpieczna. Po pierwszej pasteryzacji konserwy mięsne można przechowywać przez około tydzień. Po drugiej pasteryzacji takie konserwy mięsne można przechowywać przez około miesiąc, również w lodówce. Natomiast po trzeciej pasteryzacji konserwy mięsne można już przechowywać przez około rok w temperaturze pokojowej. Także ze względów bezpieczeństwa naprawdę polecam. To nie jest jakieś bardzo czasochłonne, bo po prostu tylko wstawiamy do gara, włączamy gaz i czekamy. Natomiast no wiadomo, bezpieczeństwo naszej rodziny powinno być na pierwszym miejscu. Wszystkie słoiczki mam już napełnione. Wyszło mi 6 słoiczków takich po około 300 gramów i jeden słoiczek taki mniej więcej 400 gramów, troszeczkę większy. I teraz wilgotnym ręcznikiem papierowym przecieram brzegi, żeby nie było kawałeczków mięsa na brzegach słoika. Tak przygotowane słoiki ustawiam na dnie garnka i zalewam wodą, tak żeby woda sięgała około 1,5 cm poniżej dolnego brzegu nakrętki. I tak przygotowany garnek stawiam na gazie i będę od momentu zagotowania gotować przez 1,5 godziny pierwszego dnia. Woda w garnku już się zagotowała, zmniejszyłam ogień. No i teraz trzeba gotować pierwszego dnia przez 1,5 godziny. Jeżeli woda by się wygotowała i byłby niski poziom wody, wówczas dolewamy, ale tylko wrzątku. Nigdy nie dolewamy zimnej wody, tylko wrzątek. Zostawiam pod przykryciem na 1,5 godziny. Lekko uchylam przykrywkę i zostawiam na 1,5 godziny, żeby się ładnie gotowały. Słoiczki gotowały się już 1,5 godziny na małym ogniu. Wyjęłam je teraz z garnka i zostawiam do ostudzenia na 24 godziny. Będę je gotować drugi raz. Drugi raz będę gotować przez około godzinę i po kolejnych 24 godzinach będę gotować przez 40 minut. Po 3 pasteryzacjach mięso można już przenieść do spiżarni i wykorzystać je w dogodnym dla nas momencie. Będzie to doskonały taki słoik zapasowy, kiedy nie mamy nic innego w lodówce. Takie mięso również po podsmażeniu jest bardzo smaczne jako podstawa drugiego dania. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.